Witam Was serdecznie w tym oto filmie instruktażowym, jak zawrzeć skutecznie polisę OC najemcy. Dziękuję, żeście tutaj zawitali. Na pewno zostaliście skierowani przez swoich właścicieli, przez osoby, które wymagają zawierania tej polisy, bądź po prostu potrzebujecie takiej ochrony. Króciutko Wam wyjaśnię, jak zawierać taką polisę. Zatem wchodzimy tutaj w link. Aha, jeszcze na początku bym chciała Wam powiedzieć taką ważną rzecz. Jeżeli będziecie zawierać to ubezpieczenie, tą umowę ubezpieczenia za moim pośrednictwem, w opisie filmu będzie podany link. To w razie szkody, w razie jakichś pytań dodatkowych będziecie mogli skorzystać z bezpłatnej mojej porady, konsultacji i tak dalej. Także zapraszam serdecznie, aby korzystać z dedykowanego linku tutaj podanego. Wchodzimy więc zatem na ten dedykowany link. Wyświetla nam się tutaj ekran. Pierwsza tutaj strona internetowa. Patrzymy sobie, oferta dla Monika Gołębiowska, także widzicie, że na pewno zawieracie przez mojego linka tutaj. Sesja będzie trwała 15 minut. Jeżeli ona wygaśnie, to trzeba jeszcze raz wejść na tego linka dedykowanego i jeszcze raz przejść całą procedurę od początku. Wybieramy sobie tutaj zakres ochrony. Najczęściej Wasi właściciele, osoby, które Wam wynajmują te mieszkania, proponują Wam polisę na minimum 50 tysięcy. Oczywiście możecie też taką sumę ubezpieczenia zwiększyć. Tutaj mamy kilka pakietów. Mamy sumę na 50 tysięcy za cenę 39 zł, mamy też za 100 tysięcy, która jest warta, ta składka, 48 zł. Następnie mamy kolejne warianty. Ja Wam pokażę tutaj wariant za 50 tysięcy. On tutaj jest, chodzi w nim o to, że zawieramy tutaj polisę z sumą ubezpieczenia na 50 tysięcy, natomiast mamy ubezpieczone swoje ruchomości domowe, na przykład komputer, swój sprzęt, laptopa i tak dalej, czyli w razie jakiejś szkody, zalania, jeżeli by ten komputer, laptop, te nasze ruchomości uległy uszkodzeniu, to najprawdopodobniej, jeśli ta polisa, jeśli dobrze zgłosimy szkodę i te zdarzenia będą objęte ochroną, dostaniemy odszkodowanie na kwotę niewielką, 3000 zł, ale zawsze. Mamy także również pomoc w domu, czyli możemy skorzystać z pomocy hydraulika, elektryka bądź ślusarza. Składka jest nieco wyższa, około 20, tak jak mówię, 29 zł więcej niż ta cena tutaj za 50 tysięcy. Można zaryzykować, można skorzystać. Oczywiście jest to dobrowolne. Wszystkie składki są roczne. Nie płacimy tego miesięcznie, wszystko jest na rok. No ale skupmy się być może na tej składce, która jest najczęściej tutaj wymagana przez Waszych właścicieli. Jest to składka, jest to suma ubezpieczenia na 50 tysięcy ze składką 39 zł. Podajemy swój adres e-mail. Ja na ten odcinek tutaj założyłam sobie specjalnego maila. Zobaczymy, czy nam to przejdzie. Także na żywo tutaj robimy. polisy@najemcy@gmail.com. Wyślij i przejdź dalej. Dane osoby ubezpieczonej. Proszę pamiętajcie, żeby zawsze podawać swoje dane. Jeżeli jesteście osobami, które nie są obywatelami Polski, to tutaj też wpisujcie swoje dane. Jeśli nie macie PESEL-u, nie przejmujcie się tym, nie jest to wymagane, wystarczy data urodzenia, narodowość i tak dalej. Więc spróbujmy sobie zrobić może z opcją na obcokrajowca. Tak, jestem obcokrajowcem, czyli wpisuję swoje dane. Ja swoje dane wpiszę w ten sposób. Data urodzenia. Może podam taką datę 2000 rok 1 stycznia, niech będzie. I numer paszportu, to jest bardzo ważna rzecz. Numer paszportu powinniście sobie zapamiętać i zapisać na kartce. Ja tutaj sobie wymyślę jakiś numer paszportu, muszę go zapamiętać. Zapisałam sobie właśnie XY 1, 2, 3, 4. Powinno być dobrze, dodaj osobę. Tak, mam 23 lata, pochodzę z Albanii. Adres osoby ubezpieczonej. Bardzo wielokrotnie składacie pytanie, jaki adres? Adres powinien być na terenie Polski, bo na terenie innego kraju nie zadziała to. Niestety, nie zadziała to. Więc konieczny adres jest osoby ubezpieczonej, czyli nas. Wpiszcie sobie adres tam, gdzie będziecie mieszkać. Ja sobie wpiszę tutaj ulica Sasankowa, 1/1, 632. Oczywiście to są wymyślone dane. Kraków, dodaj adres. Ubezpieczony jest też płatnikiem składki. Pytania się też pojawiają, kiedy mamy osobę niepełnoletnią, na przykład, która ma 17 lat. Jeżeli macie 17 lat, poniżej 18 roku życia, nie macie prawa zawrzeć tej polisy. Nie możecie zawrzeć, musicie poprosić osobę pełnoletnią. Najlepiej opiekuna prawnego, rodzica, pełnoletnią siostrę, brata i tak dalej. Ewentualnie nawet kolegę. Czyli osoba ubezpieczająca to jest właśnie ta osoba pełnoletnia, a Wy jesteście ubezpieczonymi na tej polisie. Także zapamiętajcie to. W razie pytań dzwońcie do mnie, piszcie, ja odpowiem na wszystkie pytania. Ubezpieczony jest też płatnikiem składki. Tak, przejdź. Nie zaznaczam wszystkich zgód, ponieważ będziecie mieć full po prostu maili dotyczących różnych innych polis. Jeżeli potrzebujecie polisy, możecie się zgłosić do mnie.
nie żaden spam, nie żadna osoba, która wirtualnie Wam sprzeda coś, po prostu człowiek z człowiekiem, najlepiej jak porozmawia na ten temat. Ja Wam wszystko wyjaśnię, także zachęcam do kontaktu. Zaznaczam tylko te zgody, które się palą na czerwono i w tym momencie potwierdzam adres polisy@najemcy@gmail. Dobrze, niech tak będzie. Kupuję z obowiązkiem zapłaty. Ja zapłacę za tą polisę, ale później z niej zrezygnuję, bo chcę przejść po prostu z Wami krok po kroku, bo tutaj się może coś wysypać po drodze. Tak, mamy przelew online, tradycyjny blik i tak dalej, płatność kartą, raty płatności odroczone, to tego nie, ostatniego czwartego tutaj absolutnie tego nie bierzecie. Płatności kartą, czasami wychodzą jakieś błędy, blik, myślę, że można blikiem płacić, kartą też, ale tutaj bym się zastanowiła. Przelew online i tradycyjny byłby najbezpieczniejszy dla Was, ewentualnie ten blik, tak? Bo blik jest najszybszy i wiadomo, że zeszły te pieniądze, że potwierdzamy. Z kartą może się wysypać, po prostu może być transakcja odrzucona. Ale jeżeli macie ochotę, no to możecie spróbować. Więc tak, przelew online i tradycyjny wybieram. Tutaj oczywiście mogę sobie taki bank podać. Ja nie będę tego płacić w ogóle. Zrobimy tak. Na przykład Millennium. Przekieruje mnie na stronę banku. Ja tego nie zapłacę. Wejdę na maila. Transakcja właśnie zakończona niepowodzeniem. Po prostu się przelogowałam i niestety w jakichkolwiek takich przejść wstecz, przejść dalej, no to się wysypie. Także tutaj nie radzę tego robić. Jeżeli będziecie mieć problemy z płatnościami albo ta płatność nie przejdzie, to skontaktujcie się ze mną. Twoje ubezpieczenie może nie działać. Oczywiście, tak jest, ale wchodzimy sobie teraz na maila. Mail powinien być prawidłowy. Ja sobie wejdę tutaj. Dobra. Nie, coś tu przeklikałam. Ok, jestem. Więc tak, ubestrefa.pl, aktywuj konto w ubestrefa. Oczywiście, będę aktywować konto. No i będzie zapytanie albo o PESEL, o podanie PESEL-u, ale ja akurat wpisałam numer paszportu, tak? Numer PESEL, paszport REGON, więc ja wpisuję ten numer paszportu, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Sprawdzam. Podaj hasło. Czyli wymyślam sobie jakieś hasło, które jest mi znane. Zapisz. A, jeszcze znak specjalny, no to weźmiemy sobie na przykład wykrzyknik. Wykrzyknik, dobra, zapisz. To już wszystko, przejdź do logowania. Więc się logujemy. Polisy, OC, najemcy. Tutaj żadnych błędów proszę nie wprowadzać. Zapamiętać sobie to hasło. Oczywiście będzie prawdopodobnie można zresetować, ale piszcie sobie na kartce zawsze. Zaloguj. Aha, tutaj mam błąd, czyli już dobrze. Zobaczymy, czy nas połączy. No. Ważna do dnia. Pakiet OC. Tak, tu coś mignęło i teraz się skończyło. Aby aktywować, opłać polisę. Ważna do 18, jeszcze 366 dni, czyli tutaj widzicie po prostu moje polisy, tutaj jest ekran, widzimy, że tutaj mamy opłać ratę bez logowania, ale ja jestem akurat zalogowana. Polisy, zobacz, pakiet OC, płatności, zapłać. Czyli znowu się pojawia pewnie żądanie zapłaty. Aha, transakcja widzicie? Zakończona niepowodzeniem. Najwyżej przewinę ten film później. Nie będę go nagrywać jeszcze raz. Wypiszę jeszcze w mailu. Przelewy, nowa transakcja. Tylko pali to wszystko. Trzeba jeszcze raz przejść. Widzicie, tutaj jest ten mój link dedykowany, czyli sesja znowu się otwiera. Jestem Monika Gołębiowska. Nie klikamy nic. Oferta się najprawdopodobniej zapisała. Wszystko jest, tak jak chciałam. Adres, muszę to jeszcze raz wpisać. Dobrze, zapisane osoby na szczęście mam. Adres, też Sasankowa. Więc przechodzimy to jeszcze raz. Zapłacimy to. Ja to zapłacę. Kupuję z obowiązkiem zapłaty. Wszystko trzeba online zrobić. Nie ma szans. Dobra, zapłacimy blikiem, żeby Wam pokazać. Blik. Przyjdzie polisa. Płatności. Zapłać, ubezpieczony płatnik, polisa. Do momentu nieopłacenia zaległości nie będzie można pobrać polisy, czyli trzeba zapłacić to zdalnie. Nie ma szans inaczej. Pliki do pobrania. Tutaj macie ogólne warunki, warto sobie poczytać, ściągnąć. Ogólne warunki OWPZU dom. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to zapraszam. Tak, zapłaciłam tą polisę, ale nie wiem, dlaczego to się nie pojawiło jeszcze. Nadal mi się pojawia, że muszę zapłacić, tak? Powrót do sklepu. Nie zniechęcajcie się, jeżeli będą problemy z tymi płatnościami, ja będę to zgłaszać na bieżąco. Dobrze. Niby skutecznie opłacona, dobra. Powinna ona przyjść na maila, ta polisa, już gotowa,
Natomiast bardzo dobrze, że tak zrobili, bo przynajmniej będziecie Państwo pewni, że polisa działa i została opłacona, ponieważ nie da się jej wygenerować, jeżeli nie zostanie opłacona. Tutaj na maila też przychodzi cały pakiet tych ogólnych warunków ubezpieczenia. RODO. Nie dam rady się tu zalogować. Polisy. Wpisuję. O, jest. Kupiłeś polisę w PZU, także spokojnie, Monika. W załączeniu znajdziesz polisę PZU. Uważam ze względu na ochronę danych, plik polisy jest zabezpieczony. Hasłem jest numer PESEL lub REGON. Nie jest zabezpieczony. Więc są jakieś błędy. Ale nie martwcie się, tutaj będziemy to wyjaśniać w firmie. Także Narodowość Albania, Sasankowa, Monika Gołębiowska, proszę bardzo, za 39 zł. Jest podany numer rachunku bankowego, ale jednak trzeba zapłacić online, także nie ma wyjścia, żeby polisa się wygenerowała. Musicie mieć włączone płatności online, ponieważ nie ma innej możliwości, żeby zawrzeć tą polisę. Także spokojnie, niestety, jeżeli nie posiadacie konta w banku, w polskim banku, to koniecznie poproście kogoś znajomego, oddajcie mu 40 zł za fatygę i sprawa załatwiona. Natomiast problem taki jest, że musicie tutaj postępować zgodnie z instrukcją. Natomiast to jest najtańsza oferta i ona ma tutaj, jak zobaczycie, bardzo ważną rzecz, ponieważ na tej polisie macie tak zwane szkody powstałe w imieniu najmowanym, klauzula numer 4 i to jest bardzo ważne. To jest najtańsza składka na rynku i najłatwiej ją zawrzeć. Właściwie może to być nawet do 5 minut. Tutaj ja Wam chciałam pokazać, troszeczkę mi nie poszło, sama się pogubiłam w tym, ale przynajmniej macie powiedziane, że da się to zrobić i przeszłam z Wami ten proces. Także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku do końca. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.